Bo to było tak, jak się wojna skończyła. Myśmy już wiedzieli, było słychać artylerię 2 dni i ta artyleria tam rąbała strasznie. Wiedziało się, że coś się dzieje, ale nie było się pewnym, że coś się dzieje. I nagle ucichła artyleria i dzień, 2 jest spokój, ale widać, że ten nasz, bo myśmy mieszkali w takim domku, gdzie na parterze był sztab zur Bekämpfung Banditen Partisaner, a my na pierwszym, ta banda Żydziaków na pierwszym piętrze. No, a to już było styczeń, to już ci Niemcy byli z nami zaprzyjaźnieni, bo jak Sylwestra była, to oni się urżnęli. A u nas były dziewczyny jakieś i oni przylecieli na pierwsze piętro i gonili dookoła stołu te dziewuchy. No ale nic się nie stało. Tam Hitlerek wisiał w klozetce. Stała, jak się nazywa, popielniczka w takiej slabojce na podwórku. Zimno było jak cholera, ale porządek był. I codziennie taki kemfer z bandytami szorował klozecik szczotką ryżową i było czysto, było wszystko w porządku. No i oni się zabrali, rano się zabrali, wyjechali. Na wozy się załadowali, w pośpiechu wyjechali. Ale o godzinie 2 czy 3 wrócili. Te wozy wzięli i przyjechali, a nie, poprzedniego wieczoru to nam powiedzieli, że na drodze do... Jaka tam jest stacja? Na drodze do Rogowa, na szosie, stoją Niemcy. To znaczy stoją nie jakaś brygada czy dywizja motocyklowa. Więc to była szosa. Myśmy wyszli na szosę, ale myśmy szli lasem i zobaczyliśmy, że na szosie, mróz był jak cholera, na szosie setki motocykli i setki żołnierzy przy tych motocyklach leżą, stoją motocykle, leżą. No myśleliśmy, że dywizja czy brygada się cofa, jedzie, nie było wiadomo, co się dzieje. Ale coś było to nienormalnego, że w takim bałaganie byli Niemcy, bo jakby było wszystko w porządku. Bo leżało tutaj w rowie, leżali te motocykle i taki, siaki, pełno ich było, jeden na drugim, na trzecim. No iśmy poszli do domu i nic się nie działo, był spokój. Obejrzeliśmy to sobie i nazajutrz ci Niemcy wyjechali. To już? A tymczasem aleśmy nie wychodzili z domu, bo to było niepewne. Bo szmalcownicy zawsze działali. Nawet jak Niemców nie było, to oni też chcieli jeszcze szmalec. No i nagle godzina 3, czy jeszcze było widno. To musiała być 2, czy 2:30 wrócili. Na tych samych wozach wrócili, zaczęli wyładowywać te bety z powrotem i zostali. No zostali, to znaczy, że jak wracają, to znaczy, że wszystko w porządku. Tymczasem ktoś przyleciał i mówią, już się robiło taki zmrok, 4 godzina, ktoś przyleciał i mówi, ruskie są na rynku. To niemożliwe, bo ci Niemcy jeszcze są tu na dole. Ale okazuje się, że tych Niemców nie ma już na dole. Gdzieś wyszli pojedynczo z tego, do widzenia. No iśmy poszli na rynek. Ruskich wprawdzie nie było, ale za chwilę wjeżdża taki batalion panienek w takich tokach z futrem, na koniach. Dzidziu, amazonki ruskie, ale jakie baby i ta ludność. Hurra, 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 hurra. A myśmy stali tak pod murem, bośmy tak nie byli pewni, czy nas tutaj nie złapią za Żydów jeszcze. Myśmy to powiedz kto. Ja byłem z Antkiem i z Celiną. Więcej nikogo nie było tam. Luba. Tam, na rynku? W Grodzisku, tak. Ale gdy była w Grodzisku, ale nie była na rynku już te pomocy. Była? Nie, skąd? To już nie była. Myśmy byli we trójkę, nie byliśmy tacy pewni sobie. Ona była w Grodzisku, to nie ma nic do rzeczy, bo tam było dużo ludzi. Była Ala, była Inka, była ona, była jeszcze tam jakieś te komunistki jakieś były tam. Nie, tam było dużo ludzi. Także to nie jest, nie, myśmy byli... No
I tu hura, hura, nam było okropnie, bo już niby jak ruskie dziewczyny jadą, to jest wojna wygrana, a my tu co, zostaliśmy sami we trójkę na rynku. I jeszcze się trochę boimy. Czy nas tutaj nie zaszmalcują jeszcze na sam koniec. No ale nic, wróciliśmy do domu. Ruskie są. Chociaż wierzyć się nie chciało, że już są. Że może to jest szpica, może to jest coś. Ale nazajutrz już było widać w tym mieście, że są ruskie rano.